Wyobraź sobie taką sytuację. Masz problem ze snem, idziesz do apteki. Na jednej półce widzisz lek na bezsenność, na drugiej suplement na lepszy sen. Oba w tabletkach, oba wyglądają profesjonalnie, oba obiecują poprawę, ale tylko jeden z nich musi udowodnić, że działa, drugi niekoniecznie. I teraz pytanie, czy wiesz, który jest który? To jest temat, który dotyczy praktycznie każdego z nas, bo większość osób ma w domu przynajmniej jeden suplement. Witamina D, magnez, coś na odporność, coś na stres. I to nie jest nic złego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy traktować suplementy jak leki, bo choć wyglądają podobnie, tabletki, kapsułki, syropy, to w świetle prawa i nauki są to zupełnie różne rzeczy. Lek to produkt leczniczy, czyli coś, co ma konkretny efekt, jest przebadane i ma działać na określony problem zdrowotny. Suplement diety to środek spożywczy. Jego zadaniem jest tylko uzupełnienie diety. Nie leczenie, nie terapia. Uzupełnienie. I teraz najważniejsza różnica, czyli to, co dzieje się zanim produkt trafi do apteki. W przypadku leku proces jest bardzo wymagający. Najpierw badania w laboratorium, potem badania na ludziach, często na tysiącach pacjentów. Sprawdza się, czy lek działa, jak dobrze działa, jakie ma skutki uboczne, dla kogo jest bezpieczny, z czym nie wolno go łączyć. To trwa latami. I dopiero po tym wszystkim lek może zostać dopuszczony do sprzedaży. A suplement? Tu wiele osób się zdziwi, bo w wielu przypadkach wystarczy zgłoszenie produktu. Czyli producent mówi, mam taki suplement, wprowadzam go na rynek. I to wszystko. Nie ma obowiązku pokazania badań, które potwierdzają skuteczność. Nikt nie musi udowodnić, że ten konkretny produkt realnie działa. Czyli możesz kupić coś, co wygląda jak lek, ale działa tylko na poziomie marketingu. Kolejna ważna rzecz to skład. W lekach dawka substancji czynnej jest bardzo precyzyjna, nieprzypadkowa, nie na oko, tylko taka, która w badaniach wykazała konkretny efekt. W suplementach jest dużo większa dowolność. Czasem dawka jest za niska, żeby zadziałać, czasem wysoka, ale bez jasnych danych, czy to ma sens. Czasem składnik jest, ale w formie, która słabo się wchłania. I teraz ważna rzecz. Sam fakt, że coś zawiera magnez czy witaminę, nie znaczy jeszcze, że zadziała. Liczy się forma, dawka i kontekst. Leki podlegają bardzo ścisłej kontroli jakości. Każda partia musi być identyczna. Każda tabletka ma zawierać dokładnie to, co jest na opakowaniu. W suplementach ta kontrola jest mniej restrykcyjna. I znowu, to nie znaczy, że wszystkie suplementy są złe, ale oznacza, że różnice między partiami mogą być większe, a jakość mniej przewidywalna. Czyli kupując suplement, masz po prostu mniej pewności, co dokładnie dostajesz. I teraz najważniejsze pytanie. Co to właściwie ma robić? Lek ma działać terapeutycznie, czyli jeśli masz ból, ma go zmniejszyć. Jeśli masz infekcję, ma ją leczyć. Jeśli masz chorobę, ma na nią wpływać. Suplement ma wspierać dietę. Na przykład, jeśli masz niedobór witaminy, może go uzupełnić, ale nie zastępuje leczenia. I to jest moment, w którym ludzie często popełniają błąd, próbują leczyć się suplementami. Żeby było jasne, suplementy mają swoje miejsce. Mogą być bardzo przydatne przy niedoborach, w określonych okresach życia, czasem jako wsparcie zalecone przez lekarza. Na przykład witamina D w naszej szerokości geograficznej. Ale to jest uzupełnienie, nie zamiennik leczenia. Kilka rzeczy, które widzę bardzo często. Pierwsza, skoro kupiłem w aptece, to działa jak lek. Nie, apteka sprzedaje różne produkty, nie tylko leki. Druga, to mi na pewno pomoże, bo ma dobry skład. Skład na papierze to jedno, działanie to drugie. Trzecia, naturalne równa się bezpieczne i skuteczne. Nie zawsze. Są naturalne substancje, które działają, ale są też takie, które nie robią nic albo mogą zaszkodzić. Najprościej zapamiętać to tak. Lek musi udowodnić, że działa. Suplement? Nie. Lek ma leczyć. Suplement ma uzupełniać dietę. I to jest różnica, która naprawdę ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o własnym zdrowiu.